Dzień dobry, jako że dni coraz krótsze, to trzeba wykorzystywać ten czas, który jest dany. Dzisiaj prawie wcale nie wieje, nic się nie dzieje. Także nie mogłem tego nie wykorzystać i przyjechać. I jako że no, sprzętu nie miałem przygotowanego, zabrałem Messerschmitta. No z nim tutaj jest taka ciekawostka. Też przecież, jak już mówiłem, nie każdy przyjazd na lotnisko relacjonuje. To już jest czwarty kadłub dla tych skrzydeł. Te skrzydła, jedno i drugie, od momentu jak zostały wydrukowane pierwszy raz, jakiś czas temu, to do tej pory wytrzymują. Natomiast kadłub to już jest czwarty kadłub. Trzecia osłona kabiny, czwarty kadłub. No, chwila jeszcze tutaj na ustawienie sprzętu. W zasadzie to chciałbym też przy okazji sprawdzić kamerkę. Jak już wspominałem, mam kilka kamerek. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie i gdzieś tam parę ujęć dla Was. No, ciekawa sytuacja, bo tutaj z nowym kadłubem to został zamontowany inny silnik, ten 350W Raystar. Także ciekawe, czy w ogóle to wystartuje nam teraz w tej konfiguracji. Mam nadzieję. O, ledwo, ledwo, ale nie jest problemem. Problemem teraz jest nie stracić podwozia gdzieś tam w trawie. Uwolniony. Trym trzeba poprawić. Oj, ale zmniejszyłem mu wychylenia i już widzę, że troszeczkę też jego te właściwości akrobacyjne trochę się zmniejszyły. Chyba trzeba będzie przywrócić te wcześniejsze. Okej, dobrze jest. Wiecie, co jest fajne w tym samolocie? Że nawet jak tutaj ten kadłub uległ uszkodzeniu, to wydrukowanie nowego zajęło mi w zasadzie niecały dzień i poskładanie. Także w ciągu dnia, jak rano stracimy kadłub, to na wieczór już można mieć nowy. To jest bardzo fajnie latający samolot. Już te kilka kadłubów to też troszeczkę mnie nauczyło tutaj, jeżeli chodzi o ustawienia. To znaczy ostatnim razem to wychodzi na to, że jednak troszeczkę przegiąłem. Trzeba jednak przywrócić większe wychylenia, bo widzę wyraźna potrzeba. Co do mocy silnika, myślę, że tutaj nie powinno być problemów, jeżeli chodzi o ten silnik. I on ma szansę zagościć w tym samolocie. Natomiast trudność ze startem wynikała raczej tutaj z tego ustawienia steru wysokości. A z ciekawości wejdziemy troszeczkę wyżej, zobaczymy, co on nam pokaże w ramach szybowania. No, jako tako. Spróbujemy teraz jeszcze nim wylądować w miarę możliwości w jednym kawałku. No, trochę się zaczęło obawiać, ale chyba wyszło ok. Przecież słyszałem takie dość niefajne uderzenie, ale to może wynika z kilku czynników. No i samolocik na ziemi. Dobra. Co my tu mamy? Generalnie płoza cała. To jest to miejsce, które przyjęło. Mam nadzieję, że będzie widać. Dobra, może za chwilę wracam. Przesunąłem baterię troszeczkę do tyłu. Okaże się, że teraz będzie zadzierał do góry, no ale to się zaraz sam okaże. I co, startujemy. Nie bardzo jakoś widzę. Aha. Co?
Spróbujmy teraz podwozie zrzucić, nie na głowę. O jest, już nawet widzę gdzie. Wyłączony silnik. Okej, no ładnie. Czyli troszeczkę trzeba było bateryjkę przesunąć do tyłu. Nie wiem, ale dosłownie centymetr. Fajnie lata. No zupełnie inaczej niż jak za pierwszym razem, no ale tam był za mocny silnik, za duży stres, za duże wychylenia sterów. Teraz mam za małe troszeczkę, ale mimo wszystko przy takich lądowaniach za małe troszeczkę, ale to lepiej niż za duże czasami. Natomiast przy takich lądowaniach nie jest dobrze, ponieważ obawiam się, że coś może pęknąć. Taki był dźwięk dość wyraźny. Jak dość wyraźne są ślady płozy. Okej. Ale wszystko jest ok. Tu tył też. Ok. Także cieszę się, że ponownie doszedłem do porozumienia. Wiem, że muszę troszeczkę zwiększyć tutaj wychylenia. Tu ja przesunąłem oczywiście to na orczykach i trzeba będzie to będzie trzeba zmienić. Zaraz. A gdzie podwozie? Widziałem tam. No i co? Wydaje się, że po czwartym kadłubie tutaj w Messerschmittiku udało się dojść z nim do porozumienia. To znaczy, jeżeli chodzi o konfigurację, bo to przy każdym kadłubie to pewne rzeczy mogą się troszeczkę zmienić. W przypadku tego mojego egzemplarza to ja akumulator umieszczam tak, że jest praktycznie przynajmniej równo tutaj z wzmocnieniem węglowym, tą rurką węglową, która sobie się przybiegnie przez środek kadłuba, ale mam też kamerę, dlatego tak jest, bo normalnie to jest ten akumulator dużo mocno cofnięty tutaj pod tą rurkę węglową i tak to wygląda. W moim egzemplarzu tutaj, jeżeli chodzi o powierzchnie sterowe, są troszeczkę podniesione do góry, zarówno jedna, jak i tam z drugiej strony. Tak najwyraźniej w tym egzemplarzu ma być. Zresztą przypominam, że to są to są pierwsze skrzydła, a czwarty kadłub tego samolotu. No cóż, nie mogę Wam obiecać, że nie zobaczymy tego Messerschmitta. Jest bardzo sympatycznym modelem, o ile byłem początkowo nim przerażony. Nie latałem latającymi skrzydłami za bardzo wcześniej, nie przemawiały one do mnie. To tu już powoli dzięki temu modelowi przekonałem się, że te latające skrzydła no to mają swój urok i taki potencjał do wykorzystania, zwłaszcza gdzieś tam przy lotach FPV. Tu akurat może troszeczkę mniej, natomiast fajna maszyna. Jeżeli szukacie małego samolotu, to może się okazać takiego kompaktowego, że zabieracie pod pachę i jedziecie sobie na lotnisko, to może się okazać, że jest to świetny wybór. I powiem tak, tutaj też troszeczkę lepiej mi się dzisiaj latało, wydaje mi się. Takie, co prawda ten start był wydłużony, no ale te samoloty to muszą się rozpędzić. Ten 350W silniczek z tym śmigłem 8x6 dał radę. Start tak, na dużych obrotach, trochę tam dłuższy odcinek był potrzebny. Ja jeszcze go sprawdzę przy następnej okazji, bo teraz nie chcę tego robić, dopóki nie zwiększę tej wychyleń, tych powierzchni, możliwości wychylenia tych powierzchni sterowych, ale jeszcze starty z ręki, jak to będzie wyglądało i opis pod filmem. Zachęcam, odwiedźcie, jeżeli ktoś się zastanawia, czy można warto jakiś model wydrukować, czy poradzicie sobie, to też tam znajdziecie linki do elementów wydruków próbnych. Także to wszystko tam też jest, można znaleźć, jak przejrzycie
link, który tam znajduje się pod tym filmem, albo nie, w wystawie ogólnej, żeby było łatwiej znaleźć. Dziękuję za oglądanie. Cześć!